Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj wybraliśmy się na kolejną wyprawę, aby pochodzić po alpejskich szczytach. Trochę jak kuski, trochę złapać świeżego powietrza, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy czegoś nie odkryli. Jesteśmy w mieście Consono, przepraszam, trochę mi się łamie język, bo jest wczesna godzina. Tak. Opuszczone miasto zabawek, czyli to, co mi się lubią najbardziej. Zapraszamy na wyprawę. Śmigamy. Zaczynamy eksplorację miasta Consono. Miasta to bardziej małe, wesołe miasteczko, po którym już niewiele zostało. No, miasteczko właśnie tutaj było, do momentu tej szalonej wizji właśnie tego hrabiego, który wykupił tę miejscowość. Ale jak staniesz tutaj, ja w sumie mu się wcale nie dziwię, trochę się prześwietla, ale wcale mu się nie dziwię, że chciał w takim miejscu zakładać wesołe miasteczko. No stary, zobacz jaki tu jest widok właśnie na tę górę i na to wszystko. Zgadza się. No ale niestety już nic z tego nie zostało. Miasteczko w 2007 zostało kompletnie zniszczone przez nielegalną imprezę techno, która ten cały budynek został... tak naprawdę ludzie, którzy na tej imprezie byli, zmietli ten budynek praktycznie. Oczywiście ta impreza techno to już była taka wisienka na torcie, tu po drodze się więcej rzeczy działo. No. Ale o tym za chwilę, chodźmy tu, wiesz, chodźmy popatrzmy w ogóle po całym terenie, bo jest sporo tego. Też musimy uważać. Z tego względu, że niby tutaj nie można wejść i przez to trzeba było przeskakiwać. No ale cóż, no. Przejdziemy, zobaczymy. Wiadomo, tutaj są jakieś pojedyncze pomieszczenia i ten świetny widok na Alpy. Mam nadzieję, że na GoPro to wszystko się łapie. Spróbuję jeszcze coś. No widok na te Alpy jest przepiękny. Ja wcale się nie dziwię, że tutaj ktoś chciał zakładać właśnie centrum rozrywki. Ale to bardziej jest to, co zostało tak naprawdę z tego centrum rozrywki. Jesteśmy teraz w jednym z budynków, który miał służyć jako pseudocentrum handlowe. Obok jest ta słynna wieża tego minaretu, który wygląda jak minaret. Jest fajnie. Ciągle jakieś strzały to słyszę. A też się lekko obawiam, bo kilometr stąd zostawiliśmy tak naprawdę w lesie nasz samochód. I różnie może być. Tędy się przyjdzie. Są schody. Nie chcę też się tam pokazywać za bardzo. Bo tam też jest klasztor, jak widzicie. Bo tutaj ta mała wieża. Tam chodzą też zakonnicy. Jak nas zobaczą, no to sądzę, że wezwą karabinieri. Dlatego wolę chodzić lekko po prostu na przyczajce. Choć zaraz będę widoczny jak choinka święta. Dlatego szybko trzeba wejść i pójść tam. Zobaczcie. Ciągle kogoś tu słyszę, ale teraz to może być równie Michał. Też gościnnie pomaga nam mój brat, bo niestety Kuba nie mógł tutaj być z nami. Zobaczcie jaki widok. Dla czegoś takiego warto czasem przyjeżdżać w takie miejsca. Dobra, tu jest to wejście na tę wieżę. Jest wszystko przed nami. Też trzeba powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. Pewnie Łukasz też będzie o tym mówił, ale mniejsza z tym. Ogólnie w 1962 pan Mario Bagno, właściciel wszystkich posiadłości, które tutaj były, bo to była mała wioska. Ludzie tutaj zbierali kasztany, żyli z roli. Stwierdził, że zrobi tutaj park rozrywki. No i między innymi chodzę po centrum handlowym tego parku rozrywki teraz. Zobaczcie. Więc jego plan się ziścił, ale tylko w połowie, dlatego że niebawem po tym, jak otworzył ten park rozrywki, ze względu na lawiny, bo jak widzicie znajdujemy się w górach, droga dojazdowa została tutaj kompletnie zniszczona. Starano się ją odbudować, nigdy jej nie odbudowano. Od tamtej pory park rozrywki zaczął niszczyć i w 1995 ostatecznie przestał istnieć. Aha. A tam może być problem z wejściem, z tego co widzę na tą wieżę, ale może nam się uda.
Więc warto spróbować. Ale prowizorka, co? Zrobili. Dla czystego sumienia. Druga drabinka. No i trzecia. Dla czystego sumienia spróbuję ja, później możesz spróbować ty. Tak, jest najgorsza. I znając, że się na próbowaniu się kończy, ale to... Może się uda. Liczę na ciebie. Trochę stabilniej. Utnij drabinę, mówili. Nie wiem, po co takie rzeczy robią. Ale dla mnie jest to nigdy na wiem. No tak ciężko to widzę. Chociaż słabo, bo na tej wieży to fajnie by było. Z rękawiczek nie wziąłem. Nie, no co, to nie ma opcji. Pomijając to, że nie udało nam się wejść na wieżę, pewnie zastanawiacie się, czemu miasto zabawek. Jest to opuszczony tak naprawdę Luna Park. Człowiek w 62 o nazwie Bagno chciał tutaj wybudować wesołe miasteczko, tak? Mario Bagno, wesołe miasteczko. Niestety przez serię niefortunnych zdarzeń wybudował to, co wybudował, ale tak naprawdę bardzo szybko musiał zamknąć swój interes. Ale wiecie, to niektórzy mówią, że karma zawsze wraca i coś w tym jest, ponieważ przez wiele setek lat było tutaj zwykłe, sienne, takie typowe włoskie miasteczko, w którym żyło kilkaset osób. W 62 właśnie Bagno. Podoba mi się to nazwisko. No, miejsce już dosyć mocno zniszczone. Tak naprawdę zostały same mury i pozostałości po Luna Parku. No wiecie, no czas zrobił swoje i ludzie przede wszystkim zrobili swoje. Urokliwe to wesołe miasteczko, nie powiem. Wiesz co, i to miasteczko jest urokliwe. Cała ta miejscowość jest fajna. Miasto zabawek. Tylko że żadnej zabawki jeszcze nie znaleźliśmy. Proszę cię. To jest paranoja, że... Bo teraz mi klimat wschodzącego słońca siadł. No. Że wyobrażasz sobie wydać 22 miliony lirów po to, żeby wyburzyć miasto, żeby budować wesołe miasteczko. Które po chwili i tak upada. No on oczywiście o tym nie wiedział, no ale zobacz też, jaki on musiał być wizjonerem. To nie jest takie proste, że stwierdzić, wyrzucę wszystkich mieszkańców, 300, którzy tutaj byli, wybuduję wesołe miasteczko, ładny widok jest, to wszyscy tu przyjadą. Ale bez kitu, to w ogóle wyobrażasz sobie sytuację, że wstajesz rano, wypijasz kawę w miejscowości, ale ją wyburzę. Mam plan. Mam plan. Dobra, leć tam, a ja za chwilę po tobie. Się nie zabij, Łukasz. Jeszcze się nam przydasz. No tam, po prawo, można... rozerwana kieszeń. Zobaczcie tam w oddali. Coś na wzór minaretu, ponieważ to centrum miało być robione właśnie w stylu arabskim. O, i tam widać Łukasza, ale słonko ładnie dogrzewa. W Polsce teraz mamy pewnie około 13-14 stopni, a tutaj już ze 20. Też zastanawia mnie jedna rzecz, bo patrzcie, w tych takich malutkich pomieszczeniach, no za chwilę wejdę do środka i pokażę wam, jak one w środku wyglądają. One wszystkie były takimi kratami jakby przemysłowymi otoczone. Tak jakby tutaj były sklepy, coś wartościowego właśnie, bo przeważnie coś takiego jak się zamyka, jeżeli dobrze kojarzę, jak są jakieś duże centra handlowe właśnie, gdzie jest jakieś małe stanowisko. Kojarzycie na pewno, że coś się sprzedaje, jakieś gadżety, jakieś pierdoły. I one są zamykane na noc. A widać, że te kraty mają już ładnych 10 lat, czyli mogło być z okresu świetności tego Luna Parku. Mogły być, a nie muszą. Właśnie to są te kraty, o których mówiłem. To jest jedna z lepszych w stanie. Ale wejdźmy do środka. Ale też możemy wejść z Konradem, który o tamce oto śmiga. Co ty robisz? W sumie to uciekłeś mi z kadru właśnie, ale czasem trzeba się poświęcić, żeby złapić cały pejzaż. Tak, złapić. Złapi. My, zobaczcie. Italiano. Piękne widoki, tam Alpy, a tutaj Łukasz sobie drzemkę robi. Żaden nie doceni poświęcenia. A waliło kubskiem. Chodźmy dalej. Wszystko w graffiti, wszystko poniszczone. No, klasyka gatunku. Czyli zniszczmy wszystko, bo przecież to jest niczyje. Co prawda te graffiti jest dosyć ciekawe. Niektórzy mieli fajne pomysły. I widać, że tutaj sporo osób musi na dziko przychodzić po prostu, żeby sobie choćby przenocować. Ale
No zniszczenia są ogromne, no. Niestety, jak zwykle w takich miejscach. No niektórzy mieli tutaj, widać, że kunszt artystyczny i te graffiti niektóre są ładne. Choć nie polecam, nie namawiam, nie róbcie czegoś takiego, zostawiajcie miejsca takie, jakie były, a tam w oddali... Nie namawiam, ale powtarzam w kółko, oglądaj Urbex History. Tak, oglądajcie Urbex History, wbijajcie na Instagrama Urbex History Podłoga Oficjal, tam daleko jest właśnie mój brat, który robi nam przebitki. No i co, zareklamowaliśmy się, ale najważniejsza rzecz teraz to książka. Kupujcie naszą książkę, czytajcie, mam nadzieję, w taki sposób możecie nas wspierać. No cóż, mamy nadzieję, że lubicie nasze filmy i będziecie nas wspierać, a my się wam odwdzięczymy kolejnymi fajnymi produkcjami. A w międzyczasie idziemy na tą bardziej historyczną część wioski. Znaczy ciężko tu mówić o historycznych częściach wioski, ale tam został kościół, który chyba jedyny jako przetrwał z wioski oryginalnej. No, jeszcze tam pójdziemy. Nie wiem, co to może być. To jest jakiś placyk. Na początku myślałem, że to mogło być coś na wzór basenu, ale tutaj mogły być po prostu jakieś palemki, co ja mówię, parasolki. No właśnie brak kawy i 3 godziny snu. Parasolki, knajpki, pewnie tutaj się wchodziło. Było zaplecze kulinarne. Tutaj w ogóle jest wejście do tego miejsca. Dookoła. Tutaj był barek, tutaj były właśnie parasolki i jakieś, nie wiem, w 95 podobno to zamknęli. No to 24-5 lat temu mógłbym jeszcze tutaj się napić kawy, a teraz pozostało mi już tylko to, co widzicie sami. Ale też nie jest najgorzej, bo jest tutaj pięknie. Jesteśmy ogólnie w Lombardii. Gonię rudego kota, który poleciał gdzieś tutaj. Chyba mi już uciekł. Zobaczcie pewien paradoks. Tam jest wieża kościoła. Bardzo słabo ją widać, bo jest za drzewami. A jakieś 100 metrów obok, tam jest wieża minaretu. No i cóż, jakoś ze sobą mogą żyć. Choć tam to jest prawdziwy kościół, a to jest ściema budowlana. Chodźmy dalej. Zobaczcie, jak tą latarnie oplotły jakieś pnącza. Fajnie to wygląda. Ty, zobacz. No, jaka furga, zobaczcie. Tutaj, nie wiem co tam jest, coś po włosku, ale tam na pewno ludzie mieszkają, bo jest nowy samochód. No jakby co, dzień dobry, buongiorno. Zostałem Jolkę. Dogadamy się. Ale furga, co? Ale zobacz, ile to czasu stoi. To jest, już nawet nie tyle powietrze zeszło, co jest... To jakaś atrakcja musiała być, no nie wiem, nie wierzę, że to tak chce. Wiesz co, to na bank jest właśnie z lat 80., jak to funkcjonowało jeszcze wszystko. Mario Bros. Urbex version. You see me rolling. You see me rolling, I hate this. How you doing? Dawaj mi fotkę, zrób na Insta. Tam dalej jeszcze coś jest. Ale to... Ty, to chyba jakieś magazyny są, bo coś jest tylko. Tylko żeby się nie okazało, że chodzimy po tym magazynie No nie wiem, czy to jest prywatny magazyn. Nie wygląda przynajmniej. Zobacz, tutaj jeszcze jakaś kiedyś maszyna była. No. Taka do cięcia. A, po Krajzega jeszcze jest. Aha. No. To macie kamień pośredni. Nie, to nie jest kamień, bo myślałem, że to jest właśnie kamień do szlifowania. Możemy małego rąbka tajemnicy. No. Kiedyś też pracowaliśmy w takim parku rozrywki. No właśnie, też musimy się wam pochwalić, że pracowaliśmy w parku rozrywki w Danii. No, przez 2 miesiące, jak mieliśmy 18 lat. Smażyliśmy hamburgery, sprzątaliśmy. Ale też byli ludzie, którzy robili rzeźby i też mieli takie warsztaty w okolicy. No więc możliwe, że to właśnie jeden z takich warsztatów. Jeżeli jakimś cudem to oglądacie, to siema. Zobaczcie, tutaj jednak jest trochę zadbane o bezpieczeństwo, bo wszystko tutaj jest pokratowane. No zakaz wjazdu i tak dalej, to tym się za bardzo nie przejmujemy. Wiadomo, jeżdżą tutaj samochody, które pilnują wszystkiego. Ale zastanawiam się, w jakim budynku teraz jestem, a sądząc po takim wystroju. Tutaj musiały być drzwi wejściowe i duże szyby. Prawdopodobnie jesteśmy w jakiejś dawnej restauracji albo kawiarni. I tutaj są 3 historie, które właśnie łączą to miejsce. Najpierw było to małe, senne włoskie miasteczko. Później dom rozrywki zrobiony przez wizjonera bądź szaleńca, można nazwać to w sumie tak samo. A na końcu dom spokojnej starości. Kurde, wiecie, takie małe, niepozorne budynki czasem, bo to jest taki budyneczek na uboczu, który mieliśmy odpuścić.
A naprawdę fajne rzeczy tu można znaleźć. I tutaj kończy się nasza wyprawa po mieście zabawek. Miejsce z ciekawą historią, łącząca tak naprawdę 3 różne historie, ale cały czas w włoskim klimacie. Zgadza się, pan Bagno zniszczył wioskę, wybudował coś takiego jak to, co mamy za plecami, ale nie będziemy nudzić, spadamy, lecimy dalej na włoską przygodę. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.